Witajcie! W dzisiejszej audycji będziemy zastanawiali się nad tym, co może ruszyć popyt na mieszkania i oprzemy się trochę na opracowaniu analityków banku PKO BP, ale nie tylko. Zastanowimy się także, czy to jest prawda, że brakuje dużych mieszkań, o czym kilkoro z Was napisało w swoich komentarzach. A tak zupełnie na rozgrzewkę, to podam Wam wyniki ankiety, wyniki, które mnie zaskoczyły, bo zadałem pytanie, czy w porównaniu do lutego 2024 Twoja sytuacja finansowa jest lepsza, taka sama, gorsza. I pierwszy raz widzę ankietę, w której odpowiedzi podzieliły się mniej więcej prawie po 1/3. Prawie są zrównoważone, co trochę przeczy też wynikom na przykład jakiegoś badania opinii publicznej, gdzie stwierdzono, że wiele osób uważa, że ich sytuacja się pogorszyła. No, widzę, że nasz kanał oglądają optymiści. Wkrótce też GUS opublikuje wskaźnik nastrojów konsumenckich i zobaczymy, co sądzi ogół według badania GUS-u o swojej sytuacji finansowej. Jeżeli chcesz poznać to badanie GUS-u, inne ciekawostki o trendach na rynku nieruchomości, o zmianach w prawie na rynku nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach opinię o własnym rynku nieruchomości, podając koniecznie lokalizację, o której piszesz. No i też, jeżeli możesz, no to zostań naszym sponsorem lub patronem na serwisie Patronite. Zapraszam, bo dzięki temu możemy przygotowywać dla Was lepsze, ciekawsze audycje. Tradycyjnie też przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziecie kursy obrotu nieruchomościami, ale też znajdziecie tam vlog, na którym jest znacznie więcej danych o rynku nieruchomości niż możemy to zmieścić w filmach i materiałach na YouTube. Zanim przejdę do omówienia dwóch głównych zapowiedzianych tematów, czyli tego problemu dużych mieszkań oraz tego, co może ruszyć nasz rynek mieszkaniowy, taka jeszcze uwaga statystyczna. Otóż GUS opublikował dane o wynikach budownictwa mieszkaniowego w roku 2024 i warto spojrzeć się na udział budownictwa społecznego, budownictwa takiego na sprzedaż lub wynajem oraz budownictwa indywidualnego. To są budowy oddane do użytku, mieszkania oddane do użytku. Przypominam, że GUS jako mieszkanie liczy również dom jednorodzinny. I jak spojrzycie się na ten wykres, no to ten niebieski kawałek sera, ponad 62%, to jest budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Ten taki drugi co do wielkości kawałek sera, niecałe 35%, to jest budownictwo indywidualne. A te takie malutkie kawałeczki, jednego nawet trudno się dopatrzyć, to jest budownictwo spółdzielcze, komunalne, społeczne, czynszowe i zakładowe. To nam powinno pokazać skalę budownictwa społecznego. I jeżeli teraz rząd mówi o przeznaczaniu jakichś pieniędzy na rozwój budownictwa społecznego, to spójrzmy się, jak mały kawałek tego budownictwa on chce rozwijać. Jeżeli rząd mówi, że będzie wspierał w jakimś programie kredytowym, który być może wejdzie, a być może nie wejdzie w życie, rynek wtórny wyłącznie, a nie będzie wspierał rynku pierwotnego, to spójrzmy się, jaki kawałek tortu jest pomijany w tym kredytowaniu. Ja nie będę w tej audycji poruszał tego tematu, czy należy finansować deweloperów, kto najbardziej korzysta na dopłatach do kredytów. To już było wielokrotnie omawiane w różnych audycjach na naszym kanale i nie ma sensu tego w tej chwili powtarzać. W tym raporcie GUS-u jest jednak druga informacja, która odnosi się niemal wprost do tematu małej podaży dużych mieszkań i jest to informacja podająca, ile izb przeciętnie przypadało na jedno mieszkanie oddane do użytkowania w 2024 roku według form budownictwa. To jest istotne, dlatego że u nas się mówi, oddajemy przeciętnie
mieszkania o powierzchni 3,7 izby w jednym mieszkaniu. Więc powstaje pytanie, po pierwsze, co to jest izba? Bo izba to nie jest pokój. Izba według GUS to jest również na przykład kuchnia, jeżeli spełnia odpowiednie warunki, jest większa od iluś tam metrów kwadratowych. Ponadto, jak już wspomniałem wcześniej, GUS jako mieszkanie liczy również lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, a budynek jednorodzinny, przypominam, może się składać z 2 lokali mieszkalnych, albo w ogóle cały budynek stanowi jeden lokal mieszkalny. No i ta średnia izb przypadających na jedno mieszkanie wynosi 3,7, a przeciętna powierzchnia mieszkania, licząc oczywiście ogółem, wynosi 89,1 m2. Przy czym w budownictwie indywidualnym jest to 5,4 izby na mieszkanie i 141,7 m2. Budownictwo indywidualne to głównie są lokale w domach jednorodzinnych. Dla lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem liczba izb przeciętna to jest 2,9, a powierzchnia już tylko 61,5 m2. W tym budownictwie społecznym, spółdzielczym, komunalnym to mniej więcej podobne są też parametry, chociaż nawet bywa, że powierzchnia jest mniejsza i trzeba też powiedzieć, że w tym budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem również znajdują się domy jednorodzinne, które troszeczkę podbijają statystykę tego, co my popularnie uważamy za mieszkanie, czyli to, co w Polsce jest nazywane mieszkaniem. Mieszkaniem jest nazywane mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Mam nadzieję, że ten wstęp pozwolił Wam zrozumieć magię statystyki, która po pierwsze odnosi się do pojęcia mieszkanie, rozumianego powszechnie jako mieszkanie w bloku wielorodzinnym, a według statystyki jest to po prostu lokal mieszkalny także w budynku jednorodzinnym. Oraz co do rozróżnienia tego, że my bardzo często myślimy o pokojach, a statystycy myślą o izbach. I w takim razie według statystyka mieszkanie 36 metrów z oddzielną, dużą, widną kuchnią zostanie uznane za mieszkanie dwuizbowe. Natomiast większość z Was będzie myślała o tym mieszkaniu jako o mieszkaniu jednopokojowym. Tak samo jak takie popularne mieszkania studia, które się składają z jednego pomieszczenia, w którym znajduje się i pokój, i kuchnia, i całe szczęście z wydzielonej łazienki razem z WC, no to są również w kategorii mieszkań jednopokojowych. Zresztą tutaj warto zaznaczyć na sporą zmianę w trendzie budowania. Mówi się, że mieszkań czteropokojowych w Polsce jest około 15% w zasobie, ale już w takim budownictwie deweloperskim jest ich podobno trochę więcej. Tyle, czy mieszkanie, które ma powierzchnię 60 metrów i kuchnię w czymś, co nazywamy salonem, możemy z pewnością nazwać mieszkaniem czteropokojowym, czy jest to po prostu 3 pokoje z dużą kuchnią. Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat i napiszcie mi w komentarzach, jak liczyć mam te pokoje. Czy naprawdę mieszkanie, w którym kuchnia znajduje się w salonie, jest tak samo funkcjonalne jak mieszkanie, które ma tę samą ilość pokoi plus wydzieloną kuchnię. Ja wiem, że jest moda na salony połączone z kuchniami, ale czy ta moda przypadkiem nie wynika z ubóstwa? Czyli po prostu z tego, że taki podział mieszkania umożliwia wciśnięcie 4 pokoi w znacznie mniejszą powierzchnię. Ten wpływ ubóstwa, czy raczej oszczędności na strukturę mieszkań można również zauważyć, porównując wielkość mieszkań, zarówno tych istniejących, jak i nowo budowanych w dużych aglomeracjach, jak i na obszarach wiejskich. I tak na przykład w Warszawie
czy też we Wrocławiu, w tych dużych lokalizacjach, duży udział, ogromny udział w rynku, prawie największy, mają mieszkania dwupokojowe i nieco mniejszy udział mają mieszkania trzypokojowe. Przy okazji, wspominając tą dwupokojowość lub trzypokojowość, muszę powiedzieć jedną istotną rzecz dla amatorów statystyk. Otóż wiele statystyk podaje ceny mieszkań w przedziałach powierzchni, co jest całkowitym według mnie zakłamaniem rynku i też wyrabia czasami fałszywe pojęcie o tym, że mieszkanie, które ma więcej pokoi, powinno kosztować taniej z metra kwadratowego. Otóż powiem Wam tak, do mnie, do osoby handlującej nieruchomościami, jeżeli dzwoni klient, to sądzę, że 90% klientów szukających mieszkania mówi, ile pokoi chce kupić. Nie mówi, jaką powierzchnię mieszkania chce kupić. Mówi, ile pokoi, bo tak jest łatwiej policzyć. Po prostu każdy wie, jak dużo ma rodzinę, ile ma ewentualnie dzieci i ile potrzebuje sypialni, żeby żyć komfortowo. I to jest istotniejsza ilość sypialni niż to, czy tych metrów mieszkania jest 5 metrów kwadratowych więcej, czy 5 metrów kwadratowych mniej. Chociaż oczywistym jest, że większość osób chciałaby mieć potrzebną jej liczbę pokoi przy dużej powierzchni, ale no niestety nie każdego stać na kupienie tej dużej powierzchni. Niestety wiele serwisów badających rynek podaje do publicznej wiadomości ceny posługując się przedziałami powierzchni metrów kwadratowych. Na przykład od 20 do 35, od 35 do 50, od 50 do 70 i tak dalej. I w takim razie, przy takim określeniu, w takiej grupie łącznej powierzchni mieszkań mogą znajdować się czasami mieszkania zarówno jedno-, dwu- i trzypokojowe. To bywa możliwe. A tak naprawdę zastanów się, czy ty, albo raczej czy większość osób na rynku będzie wolała kupić mieszkanie w wersji 70 m2, jeżeli ma 2 pokoje, czy jeżeli ma 3 pokoje. Swoje opinie oczywiście możecie wyrazić w komentarzach, ale z mojego doświadczenia wynika, że przy takim metrażu większość osób zaczyna cenić większą liczbę pokoi, bo to tak naprawdę liczba pokoi decyduje o podziale powierzchni, o podziale strefy mieszkalnej na strefę dla dzieci, dla rodziców, strefę wspólną, rozmaite strefy, być może nawet na gabinet, strefę pracy, w zależności od potrzeb mieszkańca. Duże, otwarte powierzchnie wspólne, podzielone na strefy mogą wydawać się rzeczą piękną w projektach architektów, ale życie jest życiem, proza życia po prostu dyktuje, że ludzie niekoniecznie są zachwyceni tym, że cała rodzina przez cały czas siedzi sobie na głowie. Chcąc odnieść się do Waszych uwag o tym, że brak jest dużych mieszkań, przyjrzałem się również strukturze mieszkań na największym rynku w Warszawie, ale to odnosi się również do innych aglomeracji. I cóż, na dzień dzisiejszy na jednym z portali oferta mieszkań jednopokojowych to jest 10,2%, dwupokojowych 40,6%, trzypokojowych 34%, czteropokojowych 12,5%, a tych pozostałych większych mieszkań to jest 2,7%. Jednocześnie według danych tego samego portalu na rynku pierwotnym mamy dość podobną strukturę podaży, z tym, że powiedzmy tych mieszkań czteropokojowych jest 14,2%. Z tym, że jak powiedziałem wcześniej, większość mieszkań czteropokojowych to jest tak naprawdę mieszkanie trzypokojowe z bardzo dużą kuchnią. Przy czym też ponad połowa tych mieszkań ma poniżej 80 kilku metrów kwadratowych, a są też takie, które mają zaledwie 60 kilka. Reasumując, na rynkach mieszkaniowych dużych aglomeracji zamiana mieszkania średniego
na większe lub w ogóle kupienia mieszkania dużego może być wyzwaniem. Zdarza się, że w Warszawie te duże mieszkania czteropokojowe, ale takie już większe niż 90 metrów kwadratowych, mogą być droższe z metra kwadratowego nawet niż te mieszkania takie małe. Małe to rozumiemy do 39 do 40 metrów, co pokazuje również, że jest jakiś niedobór podaży takich większych mieszkań i prawdopodobnie dlatego w ogóle ta oferta mieszkań czteropokojowych u deweloperów jest większa niż jest na rynku wtórnym, licząc to procentowo. Warto przy tym zauważyć, kto kupuje takie duże czteropokojowe mieszkania po 90-100 m2. Bardzo rzadko są te mieszkania lub prawie wcale kupowane na cele inwestycyjne. Najczęściej kupują to rodziny na swój własny użytek i kupują to ludzie, którzy z jakichś powodów nie chcą mieszkać w domu jednorodzinnym, bo dom jednorodzinny to oczywiście są jakieś też kłopoty. Jeżeli zostałeś właścicielem domu jednorodzinnego, to zostałeś, można powiedzieć, dozorcą i administratorem własnej nieruchomości. Nie każdemu się to uśmiecha. Dlatego też niektórzy z Was, pewnie pisząc te komentarze, odczuliście pewien dyskomfort swojego doświadczenia życiowego. Jeżeli sprzedawaliście mieszkanie jednopokojowe i chcieliście kupić 2 pokoje, albo sprzedaliście 2 pokoje, a chcieliście kupić potem 3 pokoje, to ta cena metra kwadratowego waszego mieszkania, tego mniejszego, często mogła być wyższa niż ta cena metra kwadratowego większego mieszkania, bo po prostu to mieszkanie jest na przykład popularniejsze w ofercie, ale po jakimś czasie żeście się dorobili i chcecie przeskoczyć na duże mieszkanie, porządne mieszkanie czteropokojowe. I co? I nagle się okazuje po prostu, takiej oferty brakuje na rynku. Oczywiście ktoś z Was zaraz powie, że takie mieszkania trudno się sprzedają. Tak, to jest prawda. Trudno się sprzedają, bo ich cena jest bardzo wysoka i wiele osób po prostu za cenę takiego mieszkania może kupić bardzo porządny dom pod Warszawą albo w okolicach jakiejś innej dużej miejscowości. Ale trzeba jednocześnie zauważyć, że jest grupa osób, które chcą kupować takie mieszkania, nie chcą domów i one faktycznie mają niewielki wybór, więc muszą sporo zapłacić. No cóż, sprzedaż dużych mieszkań może potrwać. Trzeba wykazać się cierpliwością, jeżeli sprzedajesz takie mieszkanie, ale to nie jest beznadziejny przypadek. Nie można zatem wymagać, aby cena metra kwadratowego dobrego mieszkania 4 lub więcej pokojowego była znacząco niższa niż cena innych mieszkań. Po prostu ten towar na polskim rynku jak na dzień dzisiejszy jest rzadki. I tutaj trzeba również rozgraniczyć podejście do tego, co oferują deweloperzy. Mieszkanie 63 m2, 4 pokoje znacząco różni się jakością życia w tym mieszkaniu od mieszkania czteropokojowego, które ma 100 m2. Więc tak naprawdę nie powinniśmy obu tych mieszkań czteropokojowych wtłaczać do jednej kategorii. Przy okazji zrobię małą dygresję, bo często w komentarzach mówicie o tym, że ja bardzo często opowiadam Wam o statystykach odnoszących się do dużych miejscowości. No i dlaczego na przykład tak robię? Ten wykres pochodzący z serwisu cenametra.pl, pokazujący wykres zmian cen mieszkań w Siedlcach, powinien Wam dużo wyjaśnić. Przyjrzyjcie się tej niebieskiej linii pokazującej ceny na rynku pierwotnym i zobaczycie taki nagły wyskok. W tym samym czasie ta linia pomarańczowa, ceny na rynku wtórnym rosły, ale wolno. Skąd nagle taki boom na rynku pierwotnym? No po prostu to zaburzenie statystyki wynika z wielkości rynku. W Siedlcach jest trochę ponad 70, może 75 tysięcy mieszkańców, coś około tego, i tych ofert mieszkań na sprzedaż nie jest duża.
Jak podaje ten sam portal, w marcu 2025 na rynku pojawiło się 108 ofert nowych mieszkań i to jest mniej o 14 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tymczasem według tego samego serwisu w tym samym okresie w Warszawie pojawiło się na rynku ponad 9 tysięcy ofert. Jest to po prostu ogromna różnica i dlatego na takich małych rynkach, jak na przykład właśnie Siedlce, jeden budynek deweloperski może wstrząsnąć rynkiem. Nie zastanawiając się nad tym, jak nowe oferty są zliczane przez wspomniany serwis, po prostu widać gołym okiem ogromną różnicę. Przejdźmy jednak do drugiego tematu, czyli do tego, co może ożywić polski rynek mieszkaniowy, który, jak wszyscy chyba wiemy, mocno ostygł. I żebym nie był taki gołosłowny, żeby nie poływać się tylko na siebie, streszczę Wam pokrótce to, co uważają analitycy Banku Polskiego PKO Bank Polski. Otóż oni uważają, że tempo wzrostu cen mieszkań było w ostatnich latach zbliżone do tempa wynagrodzeń, mniej więcej porównywalne z tym, co się dzieje w innych gospodarkach europejskich, chociaż nie tak też dokładnie, bo kiedy w Polsce rosło na przykład z powodu bezpiecznego kredytu 2%, to w innych krajach ceny potrafiły spadać. Natomiast według analityków banku PKO BP relacja przeciętnego wynagrodzenia do przeciętnej ceny metra kwadratowego nie zmieniła się istotnie. Natomiast bardzo wzrósł udział raty kredytowej w tym przeciętnym wynagrodzeniu. Dlaczego? No bo wzrosły w ostatnich latach od 2018 te stopy procentowe. Analitycy też zauważają, że najniższą dostępnością mieszkań cechują się największe polskie aglomeracje i że im mniejsza miejscowość, tym więcej metrów mieszkania można kupić za przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w danej lokalizacji, co zresztą pokazywałem Wam w jakiejś audycji opartej na raporcie Narodowego Banku Polskiego. Ponadto analitycy PKO BP zauważają, że wysokie stopy procentowe utrzymywane przez NBP, a co za tym idzie też utrzymywane na przykład w akcji kredytowej przez banki, zniechęcają ludzi do inwestowania w lokale na wynajem, a jednocześnie zwiększają zainteresowanie depozytami bankowymi lub jakimiś innymi formami oszczędzania, czy to obligacjami i tak dalej. No i w związku z tym mamy w tej chwili dużo oszczędności, które być może zostaną rzucone na rynek nieruchomości wtedy, gdy te stopy procentowe spadną. Reasumując, w Polsce w tej chwili na tle wielu krajów europejskich mamy bardzo wysokie przeciętne oprocentowanie kredytu mieszkaniowego, jeżeli nie jedno z najwyższych lub wręcz nie najwyższe. Mamy też udział raty kredytu w przeciętnym wynagrodzeniu również znacząco wysoki, a za przeciętne wynagrodzenie w stosunku do innych krajów europejskich możemy też kupić mało metrów kwadratowych mieszkania, ale tu jest jedno pocieszające, to jest bardzo stabilny w Polsce wskaźnik, niezbyt zmieniający się w ciągu ostatnich lat. Z tego, co do tej pory powiedziałem, a także z tej dużej ilości depozytów bankowych w Polsce i takiego w sumie dosyć niewielkiego zakredytowania, no to wynikałoby, że gdyby stopy procentowe w Polsce nagle się zmniejszyły, to nie dość, że kredyt mieszkaniowy stanie się bardziej dostępny, będzie można po prostu sobie na większy kredyt pozwolić, ale również sporo pieniędzy, które są w tej chwili zamrożone w depozytach, może wrócić na rynek mieszkaniowy, bo tutaj ludzie nagle mogą uznać, że aha, no to fajnie jest mieć mieszkanie jakieś i coś zarabiać na wynajmie i zawsze można zarobić więcej niż
to, co daje nam lokata bankowa. Przy okazji warto zwrócić też uwagę na relację wzrostu przeciętnych zarobków, na przykład jak na tym wykresie w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do inflacji. Pragnę zauważyć tym, którzy oglądają naszą audycję, że już na tym wykresie przedstawiamy inflację nieco niższą w ostatnich 2 miesiącach, bo jest to inflacja wynikająca ze skorygowania koszyka inflacyjnego. Bez tej korekty wynosiła ona 5,3%, po tej korekcie wynosi 4,9%. Różni analitycy liczą, że w tym roku doczekamy się jakichś pierwszych obniżek stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Analitycy PKO BP zakładają nawet, że będzie to 75 punktów bazowych, a do pierwszej obniżki o 25 punktów bazowych dojdzie w lipcu. Jednak wydaje im się, że powrót do stóp procentowych niskich, jakie były w latach 2015-2021, wydaje się dość mglistą obietnicą, a przypominam, że te lata 2015-2021 to były takie lata dość mocnego wzrostu na rynku nieruchomości. Pragnę też przypomnieć tym, którzy niezbyt długo są na rynku nieruchomości, że poprzedni taki cykl zjazdowy to w Polsce trwał od 2008, na początku powoli, potem coraz mocniej do mniej więcej 2013-14 w zależności od miejscowości. Czy teraz możemy spodziewać się, że rynek szybciej się obudzi? Jeśli nie powstanie kolejny program dopłat do kredytów mieszkaniowych typu bezpieczny kredyt 2%, to prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niewielkie. Oczywiście zawsze może zdarzyć się coś, co oddziałuje na Polskę z zewnątrz, co zmieni ten rynek, ale na razie możemy się spodziewać tego, co dzieje się teraz. Tym bardziej, że w 2024 deweloperzy rozpoczęli naprawdę bardzo dużą liczbę budów nowych mieszkań i będą musieli wkrótce te mieszkania komuś sprzedać. Warto też zauważyć, że banki w sumie zadowolone są z sytuacji, jaka jest dziś. Może nie cieszą się bardzo z tego, że mają tak dużo depozytów, bo muszą płacić jakieś odsetki, ale z drugiej strony utrzymują wysokie stopy procentowe swoich kredytów, więc przychód pieniędzy do banku jest spory. Ponadto banki też nie bardzo muszą w tej chwili walczyć o jakieś kredyty, o kredytobiorców rozmaitej maści, skoro taki kredytobiorca zawsze może stworzyć problem, może po prostu z jakiegoś powodu mieć problem ze spłacaniem kredytu. A przecież są tak wspaniałe instrumenty jak obligacje rządowe, czyli można powiedzieć pewne pieniądze dla banku. A w najbliższych audycjach porozmawiamy ze specjalistami, analitykami rynku o tym, jak zmienia się struktura podaży mieszkań w Polsce, jak zmieniają się zachowania sprzedających. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów. Będziemy wdzięczni za wspieranie nas, czy to w serwisie Patronite, czy też na kanale YouTube. No i zaglądajcie na stronę symen24.pl, gdzie nasze audycje z dodatkową liczbą danych, wykresów znajdziecie. Cześć, trzymajcie się.